ale dzisiaj pogoda skandynawska. Zimno w mordę, zimno w ręce, ale tak właśnie powinno być. Skandynawska bestia. Jeszcze to dodatkowe oświetlenie, no szwedzkie Volvo bez niego, no to tak jak Wigilia bez karpia. Chociaż niektórzy w Wigilię karpia nie jedzą, także też możemy spotkać takie Volviaki bez tych halogenów z przodu. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska oraz później skoczymy sobie nią na próbę autostradową. Volvo V70 pierwszej generacji, rocznik 98. Egzemplarz bardzo fajnie wyposażony, z automatem oraz wolno ssącą 5-cylindrówką pod maską. Rzecz jasna, mamy tutaj 5 cylindrów, ponieważ V70 wychodziły tylko z 5-cylindrówkami. No patrzcie, teraz wszystkie Volvo 4-cylindrowe, a tutaj tylko 5-cylindrowe. Nie było szóstek, ani czwórek, czy tam na przykład 3-cylindrowych, 1.0 turbo. No tutaj inne czasy były. O ile wiem, był to najdroższy projekt, jaki wykonało Volvo, by stworzyć ten wóz, właściwie ten wóz, by stworzyć 850. Ponieważ V70 pierwszej generacji to właściwie taki grubszy lift Volvo 850. Te samochody, no w zasadzie z tej perspektywy, jak tak popatrzymy, to wyglądają praktycznie identycznie. No przynajmniej na pierwszy rzut oka, ale w zasadzie ciężko mi powiedzieć, że przejście z 850 na V70 to jest po prostu nowy model, tak patrząc z perspektywy samochodu, a nie tylko nazwy. No mordeczkę mamy znacznie inną. W 850 no to były takie mniejsze reflektory z przodu, takie niższe jakby. Tutaj była taka dokładeczka jeszcze. Nie, no jest trochę różnic, ale ogólnie czy to 850 czy V70 modele te oparte były na płycie podłogowej bodajże P80. Oj, wielu nawet stwierdzi, że będzie to takie ostatnie prawdziwe Volvo właśnie ze względu na bryłę i kształty. Hashtag ekierka, hashtag linijka. Też czytałem komentarze o takich Volviakach, że podobno one nie są zbytnio aerodynamiczne, że to są takie cegły. W zasadzie no, wyglądają trochę jak cegły. No spójrzmy na przykład stąd. Jako że mam okazję testować Volvo tego typu, jeśli chodzi ogólnie o bryłę, o takiego kanciaka, tym razem postanowiłem sprawdzić, jaki jest tutaj współczynnik oporu powietrza i do jakich samochodów można byłoby ten współczynnik porównać. I co? Współczynnik wynosi tutaj 0,32 CX. Weźmy sobie z tych lat przykładowo Toyotę Suprę czwartej generacji. Ma identyczny współczynnik oporu powietrza. A taki Peugeotik 206, mały, miejski samochodzik, nawet wydaje się on opływowy, aerodynamiczny, współczynnik oporu powietrza, tutaj 0,32, w Peugeotie 0,33, nawet większy. Co tam jeszcze? MR2 ma bodajże podobny współczynnik oporu powietrza, co taka cegła Peugeot 106, no Passat B5 miał 0,27, także wyraźnie niższy, ale nie wiem w sumie po co, bo jeśli auto ma stać na warsztacie, to współczynnik oporu powietrza nie jest tak istotny. Wloty powietrza wszystkie są tutaj prawdziwe. Czy to z prawej, czy to z lewej, po środku, u góry, na dole. Prawdziwe, można tak powiedzieć. Są też tutaj klosze reflektorów. Są one szklane, także bardzo dobrze znoszą one czas, znaczy bieg czasu i żytko. No ten wóz ma ponad 300 000 kilometrów przebiegu i naprawdę prezentuje się wyśmienicie. No szczególnie jak mamy tutaj taki lakier. Kojarzy mi się on bardzo z M3 Touring, którą kiedyś prezentowałem od Stradale Classics. Z chromów to tu właściwie chromowany mamy tylko grill. Tutaj taka lotka. Kurczę, zapomniałem zapytać właściciela, czy to nie jest przypadkiem z jakiejś T5 dołożona, ale też ona tutaj fajnie wygląda, tak charakterystycznie. Śmiesznie, to jest taki kontrast troszeczkę, bo kwadratowy tył, jednak tutaj taki sportowy akcent. Antenka, proszę, nie jest to oryginalna antenka Volvo, ale akcesoryjna nokiowska, oryginalna nokiowska antena. O, jeszcze ta perspektywa. No końcówka układu wydechowego prawdziwa, dość spora. Jeśli chodzi o emblemat V70 B-Fuel,
Jest to oznaczenie, tutaj właściciel akurat sobie Bifuel dołożył, bo jest to oznaczenie dla takich Volvinek z instalacją CNG, ale w zasadzie to oznaczenie też pasuje, bo tutaj mamy benzynkę i z instalacją gazową. Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o wygląd tego samochodu, o taką najbardziej ekstrawagancką rzecz, no to wydaje mi się, że są to te oto olbrzymie pionowe reflektory. Dobra, zajrzyjmy sobie do bagażnika. Bagażnik, jak wyczytałem, ma 420 litrów podobno i wcale nie jest taki duży. No to przekonajmy się, złóżmy sobie. Niby 420 litrów wydawałoby się, jakby to była wartość dla jakiegoś takiego dzisiejszego hatchbacka. Jednak pewnie te litry mierzone były tutaj do szyby jakoś, do rolety. No i faktycznie wtedy bagażnik byłby taki dość płytki po prostu. Jeszcze tutaj zajrzymy, co to jest. Aha, okej, tutaj taki jeszcze schoweczek. I tutaj nawet to jest zamykane, proszę Państwa, w ogóle na kluczyk. Tutaj też koło zapasowe pewnie pod spodem jest. Niby 420 litrów, ale składamy roletę. Tutaj drugą sobie rozłożymy. Mamy jakby odseparowaną część bagażową od kabiny pasażerskiej. Myślę, że tutaj bagażnika jest kawał. Tutaj w ogóle jak na jakąś sprężynkę taka jest zaślepeczka, też polakierowana dla awaryjnego otworzenia z kluczyka. No jest, tak mechanicznie, ale naprawdę wszystko to tak delikatnie chodzi. Zobaczcie, to pięknie. Volvo, porządna maszyna, porządna blacha, nie ma tutaj żadnych problemów z rdzą. Jak mi tutaj właściciel mówił, nawet auto jest w oryginalnym lakierze dalej. Wiecie, 98 rok wcale to nie jest takie oczywiste w samochodach, czy będzie to oryginalny lakier jeszcze, czy nie. Tutaj miękko, tutaj skóra, fajna, miękko, miękko. I tu taka wykładzinka, dywanik. Cały boczek jest miękki, chromowana klamka. Jeśli chodzi o wnętrze, no to proszę, półskóra z alkantarą. Ten rodzaj tapicerki ma nazwę Monza i tutaj też mamy właśnie skórzane boczki, które są określane jako R-boczki. Podobno poza wersją R występowały one bardzo rzadko. No, były w normalnych, po prostu w bazowych takich V70 były skajowe i bardziej podatne na pęknięcia. Czy ja tutaj będę wchodził? W sumie można chyba. Czekajcie, tutaj muszę sobie fotel pod siebie wyregulować. Pamiętajmy, że jest to segment E, czyli konkurent dla Audi A6, Mercedesa klasy E, BMW 5. Ale tak szczerze, aż tak tutaj dużo miejsca z tyłu nie ma, przynajmniej w przypadku dwumetrowców, ale to jest taka rzadka konfiguracja. Osoby, które mają po prostu normalny wzrost, no mieszczą się tutaj powiedzmy takie po 185 cm, no to myślę spokojniutko. Niby mógłbym tutaj sobie wcisnąć w kolana w to wgłębienie. Tu też jest alkantara, skóra, taki schowek. Tu jaka poduszeczka, nawet jest gąbeczka w tym. Ej, ale chwileczkę, wydaje mi się, że w pierwszej generacji V70 z tyłu jest więcej miejsca niż w drugiej. Kurczę, a może mi się wydaje? No nic, elektryczne szyby z tyłu, proszę, podłokietnik, też tutaj taka buła, regulacja nalędźwia w fotelach, ale fotele są elektrycznie regulowane. Tutaj popielniczka, momencik, o, tak się ją otwiera, proszę, zapalniczka. No, tutaj nawet już kilka okrągłych kształtów dostrzegam. Okrągła na przykład. Jest kierownica. Nie, no takie żarciki. A właśnie, co do okrągłych jeszcze rzeczy, koła. Może tu będą lepiej widoczne. Są to 15-calowe stalówki z oryginalnymi kołpakami Volvo. Oponki wąskie, 185 na 65? Tak jest, na 65, no malutkie raczej koła, ale w zasadzie to one jakoś nie rzucają się tutaj w oczy tak strasznie, że są mega małe takie. Wiecie, no w dzisiejszych autach, no to i 18 czasami wydaje się maleńka. No to sprawiedliwość strasznie. Boczek tu jest też cały miękki, skórka. Skóry tutaj myślę, że są prawdziwe. Tutaj kureczek do instalacji, kulturka. Tylko znowu się tam w komentarzach nie kłóćcie, że szacunek dla silnika, jak można na LPG. Można. Jest bardzo przyjemny, szczególnie dla portfela później, podczas tankowania. Ja nie widzę z tym problemu. Fotele, proszę, tak się one prezentują. Sprawiedliwie, auto nie jest na sprzedaż, ale sprawiedliwie pokazuje po 300 000. Elektryczna regulacja, z pamięcią mówiłem, będzie to napasiona wersja. Wiecie co do tej lotki, to byłem jeszcze zapytać właściciela, czy to jest dokładana z T5, czy nie.
akcesoryjna Volvo miało taki cały katalog akcesoriów różnych. Właściciel ma ten katalog, zaraz wam pokażę. Proszę, hashtag bezpieczeństwo. Już tutaj system SIPS jest. Patrzcie, niby takie kanciate Volvo, a tutaj wiecie. To tak jakby odpalić sobie kilka aplikacji, które pracują w tle. Niby tutaj niektórych elementów, nie wiem czy wyposażenia, ale może takie jakby konstrukcji, jakichś takich elementów, które dodatkowo zaprojektowano, by ten wóz był bezpieczny. Nie widać tych rzeczy, ale one po prostu się uaktywnią, kiedy będzie trzeba. Na przykład podczas dzwona wsiadamy. No, ale tego akurat nie będziemy testować. Odpalimy sobie. O, tak tutaj mieści się prawie 2-metrowy petrolhead. Pozycja za kierownicą jest ok. Mega, naprawdę mega wygodne fotele, ale Volvo słyną w zasadzie z tak wygodnych foteli. Nie no, naprawdę pufy. O, tutaj mamy już te katalogi, ale to później. Perspektywa z oczu kierowcy. No widoczność jest tutaj rewelacyjna. Czy to w bok, czy to do tyłu. Pół akwarium, no w tych starszych Volvo typu 740 czy coś takiego, były jakieś 900 chyba, 40 czy 80. No to tam jeszcze większe były okna i niżej jakby one się niżej schodziły. Nie, tutaj już jest tak normalnie, przyjemnie, fajnie. Takie Volvo do podróżowania sobie oglądamy. Patrzcie tam jakie góry, patrzcie tam jakie sarny. Tam Tesla nawet i się nie pali. Wow, coś niesamowitego. Auto dla podróżników, kierownica czteroramienna, nie jest multifunkcyjna, ale za to skóra, drewno. Myślę, że zdecydowanie premium. Tutaj co my mamy? Chyba tempomacik nawet. Przyciski od oświetlenia, no te helle z przodu właściciel sobie tutaj dorzucił, mega one pasują, ale przycisk jest już normalny OM, oryginalny właśnie. Odpalają się one ze światłami długimi. Daszek, deska rozdzielcza jest cała miękka. Co ciekawe, ma ona fakturę skóry i to taką zdecydowanie wyraźną. Fajnie się to prezentuje. Tutaj kolejne drewienko, schowek, proszę, cały miękko wykończony, jest średniej wielkości. Tutaj kolejne przyciski, proszę, tutaj jest system antypoślizgowy i to jest też chyba pierwsze Volvo z takim systemem. Oj cholera, nie wiem czy w 850 była już kontrola trakcji, ale możecie mnie Volviarze sprostować i uzupełnić. Wiecie, generalnie 850 no to początek lat 90, a tutaj V70, czyli w zasadzie taki gruby polift, zakończono produkcję w 2000 roku. Ogólnie tutaj myślałem, że kierunkowskaz jest odpalony tak na początku, ale tutaj mi cyka, bym zapiął pasy, hashtag bezpieczeństwo. To konsola centralna, idąc od góry, no to chyba tutaj jest jak w BMW, czy ciepło, czy zimno ma wiać po prostu nam. Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, może nie ma tutaj jakiegoś takiego wyświetlacza, ale temperaturę się, proszę, tak ustawia. Dwustrefówka. Radio Volvo, zaraz włączymy jak sobie gra. O, kasety. No... Szacuneczek i serdeczne pozdrowienia dla właściciela. Jaka tutaj muzyka dobra gra. Lata 90. takie Volvo, wszystko tutaj ładnie tutaj audio gra. Ale chwileczkę, bo też to chyba zostało delikatnie zmodyfikowane. I co, drewno awaryjne. W ogóle bardzo dużo fizycznych przycisków w radiu. W ogóle to jest dużo przycisków. No hashtag lata 90. Przecież kieptacka. To jest schoweczek na monety. Podgrzewane fotele, gałęcjusz, automatyczna 4-stopniowa skrzynia biegów, ale o tym później. Gałęzjusz jest naprawdę taki sprawiedliwy. Nawet tryb Winter tutaj mamy z tego co widzę. Proszę, pstryczek elektryczek do instalacji gazowej, ręczny, analogowy i skórzany podłokietnik, który jest mięciutki. Proszę tak. I tutaj, aha, ja! I tutaj są cup holdery, ale... mindfucka mam teraz. Nawet jest tutaj komputer pokładowy, auto już zgasiłem, a liczniki są naprawdę prościutkie. Wszystko jest jasne, coś trzeba tłumaczyć. Wiecie co, jeszcze tak szybciutko zerknijmy na katalogi, jakie tutaj właściciel ma. Prospekt do Bifuela, właśnie na CNG, a tutaj LPG, CNG. Wszystko spoko. Kolejny prospekcik cały. Ale wiecie, to są prospekty samochodu. Tutaj kolejne, cyk, akcesoria, to jest takie skrócone akcesoria. Tutaj mamy ogólnie broszurę nawet dla prasy, nie dla klientów, tylko dla prasy z 98 roku. Proszę, tutaj nawet jest zdjęcie. O, takie coś.
Normalne zdjęcie, Kodak, ale to jest klimacik. Fajne, takie klimatyczne to są też takie dodatki. Trzeba trzymać, trzeba kolekcjonować. I tutaj wisienka na torcie. Proszę, takie coś. Patrzcie, jak widziałem, szczególnie tutaj na końcu są najciekawsze opcje, no jakieś felgi, śrubki i tak dalej. O, lampy, wycieraczki przecież tutaj są z przodu normalnie ze spryskiwaczami. Masa tego jest, jak dziecko siedzi z tyłu, no to jakieś foteliki, jakieś lusterka na tył, że jak dziecko siedzi tyłem, to żeby można było je widzieć. O tym na przykład mówiłem, niesamowite. Sprężyny akcesoryjne, bardziej sportowe, jakieś grubsze stabilizatory. Jest tutaj nawet akcesoryjny zestaw Allinsa, audio, głośniki, wzmacniacz, osłona pod silnik, kierownicę, o tam była właśnie lotka. Proszę, tego szukałem. Allins, normalnie. Chłopie, takie wypasy. Szczerze mówiąc, to takie Volvo bardzo grubo można było sobie doposażyć. Jeszcze pod maskę zajrzyjmy. O, będzie łatwo. Wszystko łatwo. Na amortyzatorkach. I tak, wolno ssąca, 5-cylindrowa benzyna. Ogólnie tutaj były same 5-cylindrówki. Nawet 2-litrowe silniki to były 5-cylindrowe. W ogóle jest to mega ciekawe, bo Volvo przeznaczył na projekt 850 V70 kupę pieniędzy, a nie zaprojektowali na przykład jakoś za bardzo chyba, nie wiem czy im się nie chciało, czy nie potrafili, nie no potrafili, Volvo dobrze robi, dobre silniki, ale diesel, no to mamy tutaj na przykład wagowski AEL bodajże w Audi miał oznaczenie 5-cylindrowy, ale nie. Tutaj wolno ssąca benzyna niby ma oznaczenie 2,5, ale taka dokładna pojemność to 2435 cm3, czyli właściwie 2,4, 170 koni mechanicznych i 230 Nm. Auto ma 4,7 metra długości ponad. Jeśli chodzi o masę własną, 1526 kg, także trochę waży, no ale myślę, że to jest po prostu kwestia tego, że mam tutaj pełno takich zabezpieczeń, żeby ten wóz jest po prostu bezpieczny, czy będziemy dachować, czy w bok nas ktoś wiedzie, pełno wzmocnień, ten cały SIPS. No i jeśli mowa o skrzyni biegów, no to mamy tu 4-stopniowy automat, hydrokinetyk. Podobno nawet jest on w stanie się dostosować pod jazdę kierowcy. Znaczy dostosuje swoją pracę, bak paliwa 68 litrów, no to też ma wpływ na masę, ponieważ producenci podają z pełnym bakiem paliwa masę samochodu. Osiągi 10 sekund do pierwszej setki deklarowane. A prędkość maksymalna 205 km na godzinę. Zużycie paliwa? Kaziutek. No to nie trzeba tutaj się tak przejmować, ale jakbyśmy tu już chcieli sprawdzać. Producent deklaruje od 7,2 litra poza miastem do 13,5 w mieście i myślę, że w takich wartościach będziemy mogli tutaj w stanie się wyrobić i okej, czas przenieść się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. Płyniemy się tą cegłą troszeczkę szybciej. Dobra, to co, palimy silnik i przy tym soundcheck, ponieważ wydeszek, jak się okazuje, jest tutaj dziabnięty. Dokładniej firma Siemens. No jak wydech mamy przerobiony w 5-cylindrowym wolno ssącym Volvo, efekt jest rewelacyjny. No to dobra. Światła się automatycznie włączają, zresetujemy sobie zużycie paliwa i okej. Wrzucimy sobie na benzynkę, skorzystamy z pełnego potencjału. No tutaj spokojnie. No i co? Reprezentacja widzę taka mieszana, no. Jakiś majonezik 212, Mundilak MK3, A6, sorry, S6, S6 to będzie fajna próba. Ale tutaj ciężarówka dziwnie się tak zatrzymała jakoś, ale ominiemy. I co to będzie? Ale jak się depniemy, ale to będzie fajnie słychać. Oho, ho, ho, ho. No, ale już przy tym przełożeniu na dwójkę
już można podejrzewać, że nie mamy tutaj zbyt wiele biegów. To 4-biegowa skrzynia, także te biegi, każdy musi być trochę dłuższy. 200 z kawałkiem wpisane, ale myślę, że te 212 to powinniśmy dzisiaj pojechać, powinniśmy. Kurcze pieczone i ta kamerka coś na połowę baterii, mam nadzieję, że wytrzyma. Kurczę, dałem do ładowania, a jakoś tak... Ale to nic, poradzimy sobie. Ja tutaj ściągam kamerę, mam bliżej z boxa, tutaj miernik GPS. Kamerkę ściągnąłem oczywiście po to, bo jest rękaw standardowo. Ja już się zdążyłem przyzwyczaić do tego. Później zawsze się przejmuję, jaka będzie perspektywa, czy będzie ok, czy nie. No wiatr mamy dzisiaj... O, proszę bardzo. W stronę Berlina będzie pod wiatr, ale powrót już z wiatrem, także będzie ok wszystko. No i spoko, nie zostaliśmy zatrzymani. Tym razem się udało. Żartuję, oczywiście, możemy być zatrzymywani, kontrolowani. Nie ma problemu. Meine kolegę, nie ma problemu. Dobra, i co? Niemiecka strona, odcinek bez ograniczeń prędkości. Nie wiem, czy tutaj 100-200 zrobimy. Chyba nie, chociaż nie wiem, 170 koni, ale z drugiej strony 200 coś, wpisałem 205, tak? No i pod wiatr tutaj ewidentnie czuć. A niepotrzebnie odpuściłem. 176 według GPS-u do drugiego wiaduktu byłoby 179,5, gdybym nie odpuścił przez chwilę. No i co, tutaj to w zasadzie sprawdzimy sobie tylko prędkości obrotowe i będziemy się przenosić na Schmüln. Prędkości obrotowe 140 km na godzinę. Jak na razie 19,7 średnie zużycie paliwa. Przy 140 licznikowych, bardzo małe przekłamanie, brawo Volvo. 140 licznikowe, 3000. No kurczę, 57 do 82. Troszkę tutaj tak skacze. Skrzynia biegów jest tutaj taka, wiecie, staromodna, nazwijmy to staromodna. No tak lekko ponad 3000. Przy 120 no to już mamy tutaj około 2760 do 2912. I stóweczka, no to już taka lightowa prędkość. 2330. Jak tak tutaj nie eksperymentujemy z gazem, jak tak trzymamy powiedzmy non stop tak samo. Ale tutaj fajnie wyglądam. Ile tutaj miejsca w ogóle mam nad głową, proszę. 4 palce, nie wiem czy to widać. No i dobra, tutaj się bujniemy spokojnie. Myślę, że nawet kamerkę tutaj wyłączę na prędkościomierz, aby się bateria nie rozładowała. Później sobie ją włączę. Przypomnijcie, na Schmüln. A few moments later. Ok, zjazd na Schmüln. Kamerka już włączona. A na gaziutek sobie teraz przełączyłem. 120 na tempomacie jechałem, także w zasadzie będziemy mogli za chwilę jeszcze raz zresetować zużycie paliwa. Ok. No proszę, Ausfahrt. Zaraz sobie damy na benzynkę. Prowadzenie. Taki samochód rodzinny po prostu. Nie ma tutaj raczej sportowych aspiracji. To jest raczej komfortowe auto. Bardzo wygodnie to się rozsiadamy w fotelu i po prostu ciśniemy pewnie przed siebie. Ok. I teraz benzyna. Soundcheck. No, tu będzie czego posłuchać. Dzida. Dzida. Ale groźnie się odzywa. Groźnie się odzywa. Nie, my mamy tu 10 do setki.
A dźwięk, jak tak byśmy jechali napędzeni czy coś, ktoś by usłyszał. To jest to, to jest to. No dobra, to w tą stronę będę musiał się tutaj spinać. 179 było wcześniej. I trójeczka. Tu na razie myślę, że nie ma co tak cisnąć. Damy sobie na czwóreczkę. Znaczy odpuściłem im już, tutaj skrzynia wrzuciła czwórkę, bo jest pod górę. Na szczycie górki. Oj, trzeba będzie depnąć. Ciekawe jak wyjdzie to nagranie, bo trochę chmur, trochę słońca i tak na zmianę jest. No nie wiem. Dobra. Wiecie, czterobiegowa skrzynia, ale z drugiej strony no 170 koniszy. O, i czwóreczka, patrzcie, a teraz ciągle pod górkę, sprawdźcie z wiaterkiem, no bo jak mam do wyboru jechać pod wiatr albo z wiatrem, no to wiadomo, że wybieram jazdę z wiatrem na maksa. No a tutaj BM-eczkę musimy puścić, niech sobie wyprzedzi, szkoda, kurczę, bo tutaj będzie trochę z górki, ale ponad 200 polecimy. Nie obiecuję, ja nigdy nic nie mogę obiecywać, ale no, G30. Bardzo pewnie i fajnie się jeździ takim Volvo. Dobra. Ale tu się ci kierowcy ciężarówek muszą bać, jak widzą w lusterku takie Volvo. A Volvo, wiecie, takie czołgi by walnęło w ciężarówkę, to by ją na pół zmieliło i pojechało dalej. Nie no, ale oczywiście tego nie będziemy testować. Proszę bardzo. Prawy pas. No i tutaj trochę pod górę, jakieś wyprzedzanie, także musimy odpuścić. Hamujemy sobie silnikiem. Niektórzy specjaliści działu komentarzy pisali mi, że jak hamuję silnikiem, takim Volvo na przykład, to zacieram silnik, bo nie ma smarowania. Dobre, nie? No i co? Nie, no jest wyprzedzanko. Jest spokojne, ale jest. No, nie cisnę do dechy. Na przytrzymanie, na ostatnim biegu. Paczka 8. Złoty 8 na budziku. 202 już było. Lewy pasik. Nikt za nami nie jedzie. Ciężarówka. No i proszę, na tym czwartym biegu, jak tutaj widzę, tak ochoczo nawet Volvo chce się tutaj wykazać. Bardzo dobrze. No. Bardzo dobrze. Osiągnęliśmy prędkość deklarowaną i musimy znowu hamować. Kurczę! No nie, niestety, proszę Państwa, za chwilkę ograniczenie. Ruch jest za duży po prostu. Prędkość maksymalna tego odcinka 206 km na godzinę. Z mniejszym ruchem na 100%. Byśmy tutaj powyżej 210 się bujnęli na 100%, ale dziś nie. No fajne takie V70. Pewnie już ciężko na rynku znaleźć zadbany egzemplarz, ale jak widzicie po tym filmie, no są takie egzemplarze jeszcze na polskich drogach, naprawdę ogarnięte. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.